Siemanko, witam Was serdecznie. Ostatnio dostałem wiele komentarzy na temat Molly, żebym trochę więcej jej pokazał, że jest bardzo ładna, że mam super psa, więc postanowiłem, że zrobię sobie dzisiaj takiego krótkiego vloga. Do tego jeszcze, żeby nie było tak nudno, bo wiadomo, nie każdy chce oglądać cały odcinek coś o psie, więc wymieszam trochę coś z moimi głupotami. Jeszcze nawet nie wiem, o czym będę rozmawiał. Zresztą u mnie to nie ma z tym problemu, bo jak to z moją głową, nieraz coś chcę powiedzieć, a w międzyczasie już mam 20 tematów z tyłu głowy i jednego tematu nie dokończę, już drugi zaczynam, więc o to się nie martwię. Pójdę sobie na plac zabaw, nowy otworzyli, od wczoraj tak naprawdę jest dostępny, więc może na jakiejś ławeczce sobie usiądziemy. Trochę bliżej ją pokażę tutaj, nie wiem, czy ją teraz kamera złapie, może w sumie ogólnie wezmę w tą stronę. Usiądziemy sobie tam na ławeczce, coś tam o niej poopowiadam, zrobimy krótkiego vloga, tylko oczywiście zobaczymy, czy da radę tam usiąść. Dobra, usiadłem tutaj, mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Trochę trawy będę mógł mieć w bokserkach, bo widzę nowo skoszona, ale czego się nie zrobi dla kanału YouTube, dla Was widzów i dla Waszych komentarzy, że chcieliście bliżej poznać tą właśnie Sunię, która się wabi Molly, ma 4 lata, jest to rasa American Bully. Dla niektórych morderczy pies, bardzo dużo osób myśli właśnie w ten sposób, jak zwykle. Ciekawe, czy Cię będzie widać. Chodź, Molusia, tutaj, no bo o Tobie, dzisiaj jesteś gwiazdą, tak, dzisiaj jesteś gwiazdą YouTube'a, tak, no pogadamy trochę o Tobie. Poskarżę się troszeczkę, tak? No to jak widzę, jak Ty już jesteś tutaj cała w trawie, to ja sobie życzę powodzenia. Więc dużo ludzi myśli, że to są tak zwane mordercze psy. Prawda jest taka, że jak sobie wychowasz psa, tak masz. Nie, jest to super piesek. Tak naprawdę jest to mój pierwszy pies od kiedy skończyłem. Ostatni raz miałem psa, jak miałem 13 lat. W wieku, ta już ma 4 lata, we wrześniu będzie miała 4 lata. W wieku 33 lat wziąłem tak sam dla siebie, oczywiście z moją kobietą. Aha, już wiem, dlaczego tam tak patrzę, tam idzie drugi pies. W wieku 33 lat, czyli po 20 latach przerwy, postanowiliśmy, ale ja bardzo chciałem, to był mój pomysł, ja naciskałem, że chciałbym bardzo mieć psa. Raz, że nie miałem 20 lat psa. Druga sprawa, że chciałem nie wyglądać jak debil. Chodząc gdzieś na starej, jeszcze wcześniej dzielnicy mieszkałem, chodząc po łąkach, bo tam akurat na tamtej dzielnicy jest dużo łąk, tam są konie i tak dalej. Ogólnie jak będziecie chcieli, dajcie znać, to może nagram właśnie tą dzielnicę, gdzie wcześniej mieszkałem. Nie chciałem wyglądać jak debil chodząc tam po łąkach, a u mnie był problem taki, ja miałem jakiś zespół niespokojnych nóg czy co. Jak jeszcze nawet pracowałem na oknach po 12 godzin od 6 do 18, to ja nawet się mojej dziewczyny pytałem, wręcz prosiłem, że daj mi jakiś pomysł na zakupy, bo ja muszę wyjść z domu i tam jakieś, nie wiem, 15 minut drogi z buta, miałem supermarket Tesco, żeby po prostu pójść się przejść, bo ja jeszcze po 12, normalny człowiek, nie wiem, po 12 godzinach jeszcze zmęczony, jeszcze na oknach właśnie, produkcja okien, no ciężka praca tam, ciężka, nie ciężka, zależy, na pewno się nie siedziało, nie leżało. Normalny człowiek odpoczywał, ja jeszcze normalnie musiałem wyjść i właśnie, żeby nie, a mówię, przecież ja nie będę chodził jak debil, albo pomyślą sobie, że nie wiem, jakiś może nie będę używał tych słów, bo nie chcę dostać jakiegoś bana, wiecie o co chodzi, zboczeńca może, o tak powiem, że chodzi, kurde, gdzieś po krzakach, a tak to jak będę miał psa, to mogę sobie legalnie chodzić, wyjść z domu, no bo tak samo też bez celu, nie, a zawsze jak z psem sobie pospaceruję, no to nie będzie to tak wyglądało i będę miał też cel, nie. Wiadomo, że w lato fajna sprawa jest, nieraz się może nawet nie chce wyjść z tego domu, ale właśnie przez to, że jest pies w domu, no to nie ma opcji, ruszasz dupę i wstajesz i wychodzisz na spacer, więc
dobry motywator. Tak więc 4 lata temu, chodź Molusia, chodź, czy tak sobie będziesz leżała. Mam nadzieję, że Cię sięgnie, nie wiem. Wziąłem ten obraz szerokokątny, ale zobaczymy. Jak nie, to tylko Twoje nogi, leżysz jak żaba na liściu. Więc 4 lata temu ją wzięliśmy. Pierwsze 2 lata to była masakra. Żałowaliśmy trochę z dziewczyną czasami, czemu my w ogóle wzięliśmy psa. Była okropna. W domu to mieliśmy jak w jakimś lochu, w zamku. Drzwi to normalnie musieliśmy takimi, haki normalnie mieliśmy już w końcu, już jak nie dawaliśmy rady z nią, to mieliśmy haki, bo ona się rozpędzała, otwierała drzwi, no bo jak tam na przykład do sypialni nie chcieliśmy, żeby wchodziła, czy coś, bo wszystko, meble gryzła, materac nam pogryzła, łóżko, chyba każdy jak ma psa to wie, o czym mówię, jak to się nazywa, gumoleum w łazience. Oczywiście nawet jak wychodziliśmy z domu, czy jak byliśmy w pracy, wracaliśmy, poduszki wszystkie, tak super, poduszki wszystkie, zamontowaliśmy sobie nawet kamerę w domu, żebyśmy mieli podgląd na nią, co ona robi. To właśnie o, takie fikołki wszędzie dookoła, na przykład poduszki porozwalane, pełno pierzy. Była masakra, ściany nam gryzła, na progach, na ścianach musiałem poprzywiercać metalowe takie, kurczę, nie wiem jak to się mówi, takie wiecie, kąty metalowe, bo normalnie stała i ścianę gryzła, masakra była okropna, ale no jak to szczeniaki podobno. Wszyscy mi mówili, że do 2 lat i po 2 latach minie i tak było, nie? 2 lata minęło i po 2 latach się trochę uspokoiła, ale tyle razy, co my sobie myśleliśmy, że na cholerę w ogóle, czy nam tak było źle bez psa? Ogólnie już jest z nami 4 lata, to jest taka moja ziomuchna, nie? Molusia, chodź na chwilę do mnie, chodź. Moja ziomuchna, nie ma co, czasami tak mnie ten pies denerwuje, ona jest ogólnie strasznie taka natrętna. Też ta natrętność jest spowodowana na pewno jej miłością, bo taka nachalna jest, jeśli wiecie o co chodzi, nie? Ale no te psy są takie, są familijne, są rodzinne. No właśnie na przykład jak nam się urodził syn, w rodzinie oczywiście była konsternacja, o ile dobrze go słowa używam. Wiecie o co chodzi, że rozkminki w rodzinie, nie? Kurczę, co to teraz będzie, takiego psa mają. Chodź Molusia, przecież te psy są niebezpieczne, dlatego powiedziałem, że morderczy pies, bo nawet, no siadaj, ale usiądź. Zaraz właśnie też się poskarżę na ten temat twój. Rozmyślali, jak to będzie właśnie z synem. Czy może ona nie zwariuje, czy może nie będzie zazdrosna i w ogóle. Od pierwszego dnia, jak wyszliśmy w ogóle z Wiktorem już ze szpitala, pierwszy dzień, jak go przyprowadziliśmy, naszego syna do domu, ona oszalała. Ogólnie ona chyba z 2 dni później dostała ciąży urojonej. Jeśli nie wiecie, ja ogólnie ogólnie mi się wydaje, że ja chyba suki w ogóle nie miałem, nawet jak byłem mały. Zawsze mieliśmy psy, tak mi się wydaje. Aż się muszę spytać rodziców. Ale ja nie wiedziałem o czymś takim jak ciąża urojona. I właśnie Molly dostała ciąży urojonej. Jak wyczytaliśmy, okazało się to tym, że płacz dziecka, zapach jeszcze tego mleka i tego wszystkiego wywołał u niej taki instynkt, jakby to było jej małe. No i tam dziurę nam wygryzła w kanapie, pluszowe misie, chowała piłeczki, trzeba było wszystkie pochować, bo ona nawet takie są objawy przy ciąży urojonej, że robi sobie gniazdo, tam czy pod łóżkiem, czy gdzieś w łóżku, nam na przykład wygryzła w łóżku dziurę i tam właśnie chowała piłeczki, wszystko co myśli, że naprawdę, bo różne rodzaje, co nawet nie przyszłoby nam do głowy, ona widzi ten kształt zwykłego czegoś jako jej małe, no i sobie plecie i tak miała właśnie przy małym. Ogólnie najwspanialsze psy to są rodzinne. Oczywiście musicie dobrze wychować. Oczywiście też trzeba trzymać oko cały czas przy każdego rodzaju psów. Już Ci przesuwam nóżkę, no wytarzaj się jak chcesz. Przy każdego rodzaju psów trzeba mieć oko, bo czy to będzie większy pies, czy to będzie mniejszy pies,
wiadomo, to są ułamki sekund, albo dziecko może się przede wszystkim źle zachować, nie wiem, pociągnąć za ucho, rzucić czymś w noska, czy coś. To Molly to akurat, nie wiem, właśnie ona jest taka, jej mogę rękę w buzie, wszystko, pokazaj zęby, pokazaj. Ona jest dobrze wychowana, ale właśnie mówię, że zawsze trzeba mieć oko. Ona jest super opiekunem, Molly. Teraz już się zaprzyjaźnili, już psa słyszy. Mój syn ma 1,5 roku. Oczywiście karmi go, my jak dajemy Wiktorowi jedzenie, to oczywiście Wiktor daje Molly. Teraz to są best friendy. Wiktor jak je przy swoim stoliku, to oczywiście zawsze działka zleci dla Molly, więc Molly zawsze jest gotowa. Jak już widzi, że Wiktor będzie jadł, to tam widzę, chyba coś się pali. Jak Wiktor będzie jadł, to ona już oczywiście siada obok. Super są rodzinne psy. Też ogólnie myślałem, że to jest, że tak powiem, jak to powiedzieć delikatnie, taka pipa. Bo ja nie lubię małych psów. Dla mnie jak mam kupić psa, to ma być pies taki obronny. Mam mieć psa, który na przykład jak będzie wieczór albo noc i będę szedł na przykład do łazienki albo po prostu będzie gdzieś ciemno, żebym się nie bał, że jak będę szedł do łazienki, czy do salonu, czy do pokoju, żebym po prostu nie zdeptał tego psa. Wiecie, o co chodzi, że taki mały. Ja muszę mieć dużego psa, obronnego i w ogóle. Kupiłem sobie, właśnie wziąłem Molly, staraliśmy się wychować ją na dobrego psa. Uczyliśmy też ją na przykład takich podstaw jak już od małego. Jak na przykład zaczynała jeść, miskę jej zabieraliśmy, żeby nie miała takich jazd, jak nieraz na filmikach się widzi, że nie wiem, pies je, a na przykład właściciel bierze miskę czy coś i pies aż białej dostaje. Dotykaliśmy ją na przykład w trakcie jedzenia i w ogóle, bo wiedzieliśmy, że chcemy mieć w przyszłości dziecko i żeby była gotowa do tego. No i ogólnie myślałem, że ją za bardzo delikatnie wychowałem, bo bywało nieraz tak, że jak wychodziłem z nią na spacer, Molly siad, raz, siad, super. Nie powiedziałem leżeć, ale możesz leżeć. Tak, przeciągamy się. No i myślałem, że trochę ją za bardzo na pipę wychowałem, bo nieraz jak wychodziłem na dwór i wiatr zawiał, na przykład jakaś torebka zaszeleściła, albo jakaś tam klapa spadła. Mam tutaj smycz 8-metrową, to nawet jakbym 50 metrów tutaj miał, to i 50 metrów by brakło. Kita pod pipę, że tak powiem, i długa. I nieraz tak się zastanawiałem, mówię, kurczę, ciekawe, czy jakbym miał jakąś akcję, albo jakieś zdarzenie, albo coś. Ten pies jest niby, tak gadają, że te psy są takie obronne i w ogóle mi się taka Molusia trafiła, nie? Miałem akurat w tym miejscu, jak sobie szedłem i wtedy już wiedziałem, że jednak pies czuje, ale to za chwilę powiem. Właśnie jak szedłem sobie tutaj koło wody, teraz aktualnie nie widzicie, zaraz będę wracał, bo ogólnie muszę zaraz wracać do domu. Miał być krótki vlog, ja jak zwykle, nie? Najlepsze jest to, myślę nieraz całymi dniami, kurczę, nagrałbym vloga, chcę nagrywać te vlogi, ale co ja mam nagrać, bo jak zwykle ja mam 100 pomysłów w głowie. Poszedłbym na centrum, nagrałbym centrum, pokazał. Ale nie wiem, czy ktoś chce obejrzeć centrum Swansea. Poszedłbym na plażę, pokazał plażę Swansea. Jak wygląda tutaj okoliczna. Albo w ogóle jak niedługo mam zamiar, za miesiąc mam 2 tygodnie urlopu, więc mam zamiar może jak da radę, jak będzie pogoda, jak pozwoli sytuacja, trochę pokazać tutejszych rejonów, ale też sobie z drugiej strony myślę, kurczę, czy w ogóle ktoś chce obejrzeć takie na przykład plaże, że jak wyjdę, coś pokażę, albo nie wiem, tam gdzie mieszkałem, moje rejony, czy ktoś będzie chciał to oglądać. Wiecie, mam 100 pomysłów w głowie, ale nie wiem, czy ktoś to będzie chciał oglądać, a nie ma pierdzielenia, bo też dużo razy słyszałem, że to jest twój kanał, albo nagrywaj to, co ty chcesz, rób to, co ty chcesz i w ogóle, ale no wiadomo, że ja to nagrywam, ale chciałbym, żeby jak najwięcej osób to oglądało, no bo po to się to robi. Nagrywasz, też mądre słowa słyszałem, że nagrywaj to, co ty byś chciał widzieć na przykład, to, co ciebie interesuje. Nie interesuje wszystko, znaczy no wszystko, wiecie,
Lubię coś jak właśnie urbex, poszedłbym, bo na przykład tutaj w wieżowcach takich mieszkałem. Takie coś bym sobie nagrał. Po pierwsze musiałbym mieć czas. Nie wiem, czy by ktoś chciał, jak coś dajcie znać, czy byście chcieli właśnie, czy jakieś centrum, czy jakieś plaże, czy jakieś miejsca tutaj i tak dalej, i tak dalej. No i, bo to wplątałem oczywiście, to musicie się do tego przyzwyczaić. Ci, którzy już trochę mnie oglądają, mam nadzieję, że już się powoli, właśnie mój pies jest jak krowa, nie? Teraz je trawę. Mój kanał będzie trochę taki, bo ja mam jakiś trochę problem z głową. Ogólnie oprócz tego, że tak to ok, to wiem, ale jest taki problem, że właśnie to, co przed chwilą mówiłem, że mam 100 myśli naraz, nieraz i jednej rzeczy nie dokończę, zaczynam drugą. Przed chwilą już to nawet było. No i nieraz sobie myślałem, no i przez to, że teraz nie mogę, nie? Przez to, że teraz zacząłem gadać o czym innym, chodź Molusia. Nie pamiętam, dlaczego to zacząłem. Nie pamiętam, nie? No i co? I teraz znowu będę musiał uciąć film. Czy tego nie ucinać? Może tego nie utnę. Zobaczycie, jak to wygląda, nie? Normalnie ucinam, ale teraz tego nie wytnę, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Taki jest mój właśnie łeb, nie? O czymś chciałem powiedzieć. A, dobra, już wiem. O psie, że jest pipa. Nie wytnę tego, zobaczycie, i to jest bardzo często, tylko ja to często wycinam. Ale no, tak już jest z moją głową. 100 myśli naraz. Dokończę, póki nie zacznę tamtego. Dajcie znać, czy chcecie, żebym takie coś nagrywał. Chcę skorzystać też, póki jest pogoda, więc będę mógł sobie gdzieś wyjść, nagrać i tak dalej, bo jakieś tam opowieści, czy tam coś poopowiadać i w ogóle. Myślę, żeby zostawić na takie deszczowe, jesienne dni, wiecie o co chodzi, gdzie nie będę mógł gdzieś tam pojeździć, czegoś pokazać. Bardziej chcę zatrzymać na takie coś. Chociaż na przykład ostatni filmik, gdzie, bo moje normalne filmiki mają po 100, 150, maksymalnie tam 200 wyświetleń, a mój ostatni film już ma 5,5 tysiąca. Ja jestem ogólnie bardzo szczęśliwy z tego powodu. Bardzo dziękuję za Wasze wszystkie komentarze. Jeśli ktoś jeszcze w ogóle dotarł do tego momentu, a mi napisał taki komentarz, bo dostałem parę takich komentarzy, że miło się mnie ogląda, że jestem spoko koleś, że bym trzymał tak dalej i w ogóle. Ja się naprawdę bardzo z tego powodu cieszę. Staram się wszystkim Wam odpisać na komentarze. Nawet na te takie, wiecie, szydercze czy coś, bo ja chcę to budować razem z Wami, żebyście, dlatego też Was nieraz proszę o to, żebyście mi powiedzieli, co byście chcieli na przykład, bo ja chcę nagrywać, tylko że wiecie o co chodzi, no nagrywasz, żeby ktoś to oglądał, a kogo mam nie pytać, jak ludzi, którzy mnie oglądają, czy na przykład to powiecie, nie Arek, takie coś mnie nie interesuje, albo Arek, opowiedz, co tam, nie wiem, tutaj się dzieje w UK, albo pokaż rejony, bla 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 bla. Dobra, wracamy do tego. Myślałem, że mój pies jest pipa i wieczorem była taka sytuacja, że o, już się patrzą i się śmieją ze mnie. Wieczorem była taka sytuacja, że szedłem tylko ja, to nie wiem, która tam była, załóżmy z 20, 21. Było ciemno, bo to już taka, no tutaj nie ma zimy, no zimowa pora, ale wiecie o co chodzi. Późna pora roku, o. Było ciemno, nikogo nie było, tylko szedłem ja, Molly, już z daleka widziałem, że idzie typ. Zero w ogóle ludzi, nie to, że jakoś tam się bałem czy coś. Chodzi o to, że już z daleka widziałem, że idzie chwiejnym krokiem, a jestem przyzwyczajony do tego jakoś tak z Polski, no wiadomo jak jest w Polsce. Jak idzie ktoś w nietrzeźwym stanie, to jest bardzo duża możliwość, że zacznie szurać i się przypierdzieli, albo będzie szukał czegoś, jakichś wrażeń. No i sobie z tyłu głowy myślałem, mówię, kurde, wyszedłem sobie tylko z psem na spacer, ja chcę sobie zaraz dojść do domu. Jak już był coraz bliżej ten koleś, załóżmy tam, nie wiem, 50-100 metrów, 100 metrów może za daleko, już wiedziałem, że już się zaczyna na mnie patrzeć i sobie z tyłu głowy mówię, kurde, ja chcę sobie wrócić do domu. Wyszedłem tylko sobie z psem na spacer, widzę, że już się na mnie krzywo patrzy, widzę, że będzie za chwilę chciał coś powiedzieć. Tu jest woda, ten się zacznie może rzucać, raz, że jest pijany, to tam zresztą tam nie będę nic gadał, no ale no, chcę wrócić do domu, mi jest niepotrzebna policja i tak dalej, problemy. Szedł do mnie, to była taka pierwsza i ostatnia na razie sytuacja z Molly, mam nadzieję, że już ostatnia w ogóle.
widziałem, że no już dochodził do mnie, był załóżmy jak telefon między mną a telefonem, czyli ile tu jest, 1,5 metra myślę. I już zdążył do mnie powiedzieć tylko ze 2 słowa. I Molly mi się wydaje, że bo psy mają taką jakąś tam intuicję i w ogóle i mi się wydaje, że one czują złe intencje, czy może, nie wiem, może pies, może człowiek jakoś coś wydziela, no nie wiem. Ale ona dostała pierwszy raz, jak ją, to było w tamtym roku, czyli załóżmy pół roku temu, czyli miała 3 lata. Pierwszy raz od 3 lat ją widziałem, jak ona dostała takiej białej, bo ja ją w różnych stanach widziałem, jak była agresywna, jak tam psy się do niej rzucały i w ogóle, ale ja pierwszy raz ją widziałem, jak ona dostała ataku aż białej, aż normalnie ja ją nie mogłem utrzymać, aż skakała, aż na dwóch tylnych łapach była. Koleś, jak był, no był taki, może nie aż bardzo pijany, nie tam nieprzytomny i w ogóle, ale aż otworzył tak oczy, tak się wystraszył w ogóle, ja ją ledwo w ogóle mogłem utrzymać. Jak ja bym ją puścił, jak ona by wpadła w tego kolesia, ona by go zagryzła, naprawdę, nie? Pierwszy raz zobaczyłem i koleś kotę, tak aż mi się wydaje nawet, że aż otrzeźwiał przez chwilę i poszedł. I ja przeszedłem ile, no tam załóżmy, nie wiem, 5-10 metrów. Zacząłem ją głaskać, zacząłem ją chwalić, byłem naprawdę bardzo dumny z niej, że się okazało, że ogólnie jak nie trzeba, to ona będzie bardzo przytulna, jest przytulaśna, jest mameja, ona śpi pod kołdrą, wchodzi między nogi, do Wiktorka się tuli, to jest Wiktor, można powiedzieć, jak nie wiem, brat z siostrą, papuszki nierozłączki i w ogóle jest, no wszystko można, nie wiem, za ogon, przepraszam, za łóżko, wszystko ale jak trzeba, pies wyczuje, to naprawdę, no nie chciałbym być w jego skórze, bo naprawdę kupujemy jej kości, jej grube, naprawdę takie grube kości. To ona łamie, nawet jakiś czas temu kupiliśmy takie kopyto, to jest jelenia chyba, no to z tego, aż wziąłem sobie tą nogę normalnie z tymi pazurami, nie wiem czy to się mówi, nie pazury, wiecie, no ta końcówka, to się chyba nazywa kopyto, no i ta noga, ta kość. To jak walnąłem tym parę razy, to normalnie jakby przez łeb tym walnąć, to głowa się otwiera, nie? To ona normalnie 2 gryzy i to pękło. To przecież jak ona by mnie złapała tutaj za przedramię, to rękę to bym miał normalnie w kształcie litery Z. Więc jak trzeba, to te psy ogólnie nie chciałbym, współczuję, jakby ktoś chciał na przykład wejść do domu, nie? Nawet tak samo, ogólnie, dobra, ja już wstaję, bo się rozgadałem. Ogólnie na przykład, zobaczcie co się dzieje. Ja dopiero wziąłem prysznic i wyszedłem na spacer. Ale wezmę już telefon w drugą stronę, dokończę bajerę i... Aha, 23 minuty. Chodź Molly, no, 23 minuty. A ja miałem krótkiego vloga zrobić. I co chciałem powiedzieć? Na przykład jak się Wiktor urodził, ona strasznie dostała takiej obronności jakby. Nawet jak moja dziewczyna szła już z synem, wezmę kamerę na siebie, bo tutaj się dzieci bawią, żeby zaraz może mi tu ludzie nie myśleli, że nie wiem, chodzę i nagrywam dzieci, wiecie o co chodzi. Jak właśnie Ola szła z Wiktorem i koleś tylko się zatrzymał samochodem, otworzył okno, bo chciał, poczekajcie, bo chciał się spytać o drogę. To jak się okno otworzyło i ten koleś zaczął gadać, to Ola nie mogła utrzymać psa, dostała tylko po prostu przez to, że Wiktor był w wózeczku, jeszcze taki mały, więc ogólnie jakby ktoś chciał wejść do domu, współczuję, nie? Współczuję, ten pies ma, takie psy mają taki uścisk w szczęce, że, no przesuń się Molusia, uważaj, że masakra, poczekajcie, ekstremalne warunki, otwieramy, cyk, o chodź Molly, chodź. Więc ogólnie, no co mogę więcej powiedzieć, bardzo jest ona kochana, super to są psy, jeśli myślicie nad jakimiś psami obronnymi, rodzinnymi, naprawdę polecam takie rasy, wiadomo, że trzeba mieć oko na nie, na pewno, aha, dobra, biorę tu, bo już dziewczynki machają do kamery, żeby nie było. Na pewno trzeba dobrze sobie wychować tego psa. Ja nie mogę powiedzieć, że mi to jakoś super wyszło, bo niestety
Heja. Niestety nie nauczyłem chodzić psa przy nodze. Często mam tak raz na pół roku, 2 razy na pół roku mam aż całe ręce pozrywane, ponieważ ona jest bardzo silna i często kurczę, jak się na mnie patrzą, często jak ona zobaczy albo jakieś ptaki, albo koty, albo szczury, to chwila nieuwagi, na przykład załóżmy tak jak teraz sobie do Was gadam do kamery, nie będę miał oka na nią i ona od razu jak wskoczy gdzieś w krzaki, to potrafi normalnie prawie parę razy, to mi bark wyrwała. I właśnie tak jak teraz na przykład ciągnie strasznie, ja później chodzę do pracy, a pracuję w Amazonie, potrzebuję sprawnych dłoni, a często nie mogę normalnie zgiąć dłoni w pięść. Wiecie, o co chodzi. To jest mój błąd, to nie jest psa błąd. Często nieraz ludzie sobie pomyślą, bo kurczę, myślałem, że w gówno wszedłem, bo pies jest głupi, bo ciągnie, bo to, bo tamto. Nie, wszystko jest wina właściciela. Ja biorę to na bary, bo no kurczę, no hop Molly, hop, skakuj, hop. Kogo to ma być wina, jak nie właściciela, że właściciel nie wychował, tak? Jest to moja wina, ja wiem. Mój pies, dużo też komentarzy widziałem, że przez to, że na takiej smyczy długiej, od małego na takiej chodzi, ponieważ ja zawsze chciałem, żeby miała więcej wybiegu, jak będzie miała 8 metrów przede mną, 8 metrów za mną, 8 z lewej, 8 z prawej, to będzie miała bardzo dużo metrów dookoła, a na takich 1,5 metrowych, 2-metrowych smyczach, no nie ma takiego wybiegu. Ale wątpię ogólnie, że to przez smycz. Jakbym trenował, to bym wychował. Także ogólnie też nie będę miał na razie, tak sobie powiedzieliśmy, że nie chcemy więcej psów, bo też jest problem taki, że jeśli mieszkasz za granicą, masz na przykład psa, no to chcesz gdzieś lecieć, czy coś, tak naprawdę 4 lata temu, 4 lata temu ostatni raz byliśmy w Polsce, ale jak na przykład ktoś często lata czy coś, to jest spory problem, musisz znaleźć kogoś, kto albo przyjdzie do Ciebie do domu przez ten czas mieszkać, albo po prostu co jakiś czas będzie przychodził do Ciebie, żeby wyprowadzać psa, posiedzieć trochę z nim, nakarmić, może tam się pobawić i tak dalej, więc to, bo to nie ma tak jak na przykład jesteś w Polsce czy coś, że tu masz ciocię, tu masz babcię, tu masz pełno znajomych, którzy mają zawsze czas tam wyjść z Twoim psem czy coś, bo nie wiem, są z jednego osiedla czy coś. Jak mieszkasz w większym mieście, no to jest problem, bo masz tutaj znajomych Polaków, ale każdy przeważnie gdzieś tam na innych dzielnicach mieszka i tak dalej. Też nie każdy tak ma czas. No jest problem. Więc fajnie, ta jeszcze trochę pożyje. Wariatka moja, ale już też nam starczy. Tym bardziej, że tak jak ja mieszkam w UK, pogoda jest jaka jest. Na razie nas co prawda w tym roku nie rozpieszcza. Znaczy nie. Co prawda w tym roku nas rozpieszcza jak na razie, bo kurczę, mamy już tyle tygodni bardzo fajnej pogody. Jeszcze widziałem, że kolejne tygodnie idą fajnej pogody. Mam nadzieję, że za miesiąc, jak będę miał urlop, będzie taka sama pogoda jak teraz, może lekko chłodniej, bo jak będzie lekko chłodniej, te 25 stopni, 27, tam 26, będzie perfekcyjna pogoda, żeby gdzieś pojeździć po jakichś fajnych plażach, jakichś fajnych miejscówkach. Postaram się Wam pokazać, żebyście mogli na przykład sobie wpisać później w YouTube Walia, bo bardzo często też bardzo dużo osób pisze, o Walia jest piękna i tak dalej. I będę chciał na przykład, że jak ktoś sobie wpisze Walia w YouTube, to żeby powyskakiwały mu na przykład moje filmiki. No właśnie tam, tak jak mówię, jakieś plaże, jakieś lasy, mam nadzieję, chociaż nie, jeszcze w tym roku nie, bo Wiktor jest za mały, trochę poleciałem, trochę mnie poniosło. Na wodospady tutaj niedaleko mam też fajne takie 5 wodospadów, przepięknie tam jest, no ale niestety za bardzo niebezpieczna droga, żeby tak iść z moim synem, tym bardziej on jest taki ruchliwy, że nie da rady, więc akurat w tym roku chyba tam się nie zapuszczę, ale mam zamiar cały czas nagrywać, więc może za rok, może za 2
Postaram się Wam pokazywać. Zobaczymy też jeszcze, co tak naprawdę będę nagrywał, bo chcę nagrywać. W głowie mam, tak jak wcześniej mówiłem, 100 kontentów. Chcę Wam pokazywać w międzyczasie jakieś jedzenie właśnie, jak wygląda, jak smakuje, ile kosztuje. Jakieś vlogi, tak jak teraz, jakieś zwykłe, żebym się nauczył, żebym miał tych filmów i w ogóle. Na jakieś tam jesienne, zimowe wieczory, jakieś może historie, opowiadania. Mam pełno takich pomysłów, tylko przede wszystkim czas, chęci, możliwości, bo w pracy codziennie to ja tak naprawdę rękoma pracuję, a w głowie myślę, kurczę, nagrałbym już jakiegoś vloga, nagrałbym o tym, nagrałbym o tamtym, mam pomysł, powiem o tym, pokażę to, pokażę tamto. Wychodzę z pracy, bańka pryska i tak mijają dni, w głowie pomysły, a na kanale zero filmów. Pies już wygląda na zziajanego. Miałem właśnie krótki vlog nagrać, ale spoko. Jak ktoś z Was dotrwał, bardzo się cieszę. Za wszystkie komentarze tak samo bardzo dziękuję, za każdy jeden. I ten miły, i ten niemiły, ja biorę wszystko na klatę. Te mniej pozytywne komentarze, ale dzięki którym coś mogę wynieść, też bardzo chętnie, bardzo mile są widziane. Dużo też komentarzy dostałem na ten temat, że właśnie jak nagrywałem ostatni vlog na temat tego 1460, dużo komentarzy, bardzo dużo dostałem, że jeśli Tobie pasuje, jeśli taka stawka pasuje, jeśli jest Ci dobrze i tak dalej, olej go, olej takich ludzi, nie przejmuj się, bądź sobą, że nie masz co się martwić. Nie nagrałem tego vloga, że się żalę, czy wylewam właśnie jakieś żale, czy coś, że mnie to martwi. Nie, po prostu dostałem fajny jakby temat, albo no taki fajny pomysł do nagrania vloga. I po prostu ja zawsze tak to chcę przedstawić, jak coś wygląda z mojego punktu widzenia, albo z mojej strony, jak to wygląda, bo tak naprawdę to przecież mnie takie coś nie rusza, bo co mnie obchodzi, ile ktoś tam zarabia, czy coś. Mi jest tutaj dobrze, dobrze mi się tu żyje, ja tu jestem szczęśliwy. Może kiedyś też nagram taki jakiś vlog, dlaczego tu jestem taki szczęśliwy, znaczy taki szczęśliwy, no już nie przesadzajmy, ale dlaczego jest mi tutaj dobrze, dlaczego w ogóle nawet nie myślę, żeby wracać na razie do Polski, pokazać, jak się tutaj mi żyje, jak będę miał więcej czasu. Myślę, że na tym urlopie tak więcej trochę popokazuję. No i co? Wszystkie właśnie komentarze, w których możecie powiedzieć, co byście chcieli zobaczyć, czego byście nie chcieli, albo co myślicie, że będzie gówniane, tak jak wcześniej wymieniałem, co myślę, żeby nagrywać. Biorę wszystko pod uwagę, chcę, żeby jak najwięcej osób to oglądało, więc muszę się liczyć z Waszym zdaniem. Ja chcę nagrywać, no ale po co coś nagrywać, skoro to będzie oglądało 10 osób, więc no i właśnie też chcę jakby z Wami sobie budować taki kanał. Taki mam zamysł, wiecie, może ewentualnie ktoś myśli sobie z Was, kto ogląda na przykład ten YouTube, ten kanał, może któryś z Was myśli sobie, żeby założyć i na przykład będzie mógł widzieć, jak wygląda to na przykład tak od zera do youtubera, do milionera, jak to wygląda tak naprawdę od podstaw, na przykład tak jak ja pracuję z małym dzieckiem, 100 pomysłów w głowie, brak czasu często na wykonanie, 90% tego, dlaczego nieraz nie nagrywam, to jest właśnie brak czasu. Dzisiaj też właśnie z pracy wróciłem, dziecko do lekarza, ja pokuty w 3 miejscach, bo pobieranie krwi miałem, tylko zdążyłem prysznic wziąć, dziecko poszło spać, no i nagrywam, tak z Wami stoję już tu chyba z pół godziny, nie? No i co? No i tyle. Dajcie znać. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za te miłe komentarze, że Wam się fajnie mnie ogląda. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. No i co? Do zobaczenia. Co będzie następnego we vlogu, nie wiem. Coś się wymyśli, może ktoś z Was coś napisze.
Za chwilę może pójdę do domu, to zmontuję i wrzucę. Także trzymajcie się. Siemano.